Hi, this is Wolf playing games while rambling coherently into a microphone. Why? Well, just because I can. And I continue with The Witcher 3 Wild Hunt. Now I'm still here in Novigrad, and I intend to walk through the entirety of it before I continue with the main quest, so let's read the notices on this. Contract, a haunted house. I seek a witcher of unsullied reputation, documentation regarding prior achievements, and written references preferred, who will undertake the task of combing the residents on the outskirts of the city, recently acquired by the undersigned Count Kurt Dissard, in order to find and drive off or kill the creature which is haunting it. A sizable reward is guaranteed. Kurt Dissard, Count of Ancor by writ of King Foltest, temporarily in residence at the Kingfisher. Contract, Imp. On behalf of the Merchants Guild, I hereby announce the following. A particularly bold beast, an imp to our thinking, has taken to thieving in the market near the city gates. Though it has not yet harmed any humans, this monster has caused a great deal of irrevocable financial losses. Whoever tracks down and kills the imp shall receive a hefty reward, one free of all taxes in accordance with the Honorable City Councilman's decree. Do not tarry in providing us assistance, good people, for retail trade is the backbone of a healthy economy, meaning the financial well-being of our city merchants lies in your best interest. Sylvester Amello, Merchant. Notice on the death of Joachim Schwann. Honorable townsdwellers, I deeply regret to inform you about the untimely death of Joachim Schwann, tax collector who had served our fair city for many years. The ceremonial cremation of his remains will take place at the end of the current month. P.S. Since Joachim Schwann's family did not wish to any addresses to be made known, please address all condolences to the city halls. P.P.S. Please refrain from sending letters of derogatory nature. Companion wanted. A veteran seeks companion for a last mission. Required. Willing to travel overseas, has own gear, experience fighting and tracking. Preferred. Sense of humor and a strong head. Pay sizable. Deliverable at the mission's end. Those interested need not send any papers, for I won't read them. Come to me man to man. Need us. I talked with this guy. He wants to find a black pearl. Contract. A monster in the bits. By the order of the city council, a reward has been set aside for killing of the monster which torments and murders the residents of the bits after dark. The only acceptable proof of having performed this deed shall be a trophy taken from the monster's body. This means your mother's or cousin's or aunt's eyewitness testimony will not suffice, nor will the sworn word of any other person, regardless of his or her claimed relationship to you, the hierarch or anyone else, and also without caring whit for his or her alleged trustworthiness, which supposedly can be attested by anyone at your favorite drinking hole. For more information and or to collect the reward, see the district superintendent for the bids. Beware of the thief. Sunday's last, someone broke into the merchant Gin Longobardi's cellar, taking out a barrel of triple mead. Around the time of the break-in, witnesses saw a thin, bald man rolling a barrel down the street and giggling to himself. The thief was also noticed to be singing a rude song in which he called himself Odrin. If anyone knows the perpetrator's current whereabouts, they are asked to contact the injured party immediately. So continues the saga of Odrin. And it's a bookshop. Nie może być. Siwy, ślepia żółta gęba pobrużdżona. Tak jak mówił. Tyś jest Geralt z Rivii, zwany Białym Wilkiem? Rzeźnik z Blaviken? Wystarczy Geralt z Rivii. O co chodzi? Kilka lat temu taki jeden zapłacił mi, żebym przechował dla ciebie książkę. Mówił, że kiedyś tu przyjdziesz. Kto to był? Nie
przedstawił się. Ale książka ma czerwoną okładkę, to pamiętam. Na pewno jej nie sprzedałem. No dobrze, poszukam jej. A może resztę książek też byś przejrzał? Yeah, sure. Chętnie obejrzę inne książki. Actually, I made to literally buy all that I haven't read yet. What? He sells the Necronomicon? Certainly interesting, if a little unexpected. Unfortunately, I won't buy any of this. Which is a pity because I left a fair bit of coin at your place, but you know, enjoy yourself, I guess. Do you play cards by any chance? Interesują cię księgi? Nie wyglądasz na uczonego, ale mam też takie z rycinami. Masz ochotę na partyjkę gwinta? No spies. Ah, damn it. I'm pretty sure I'm done. Because I can't win with only one card the next round. And that's rather embarrassing, all things considered. Unless I get a spy. Yeah, I've already lost. Wróć. Masz ochotę na partyjkę gwinta?
damn it, I shouldn't have... I didn't think about what I was doing. If I take this away... this, I will still win. Because it's 74 to 73. The question is, can I beat two of his cards with two of mine? And to be honest, I should have just passed, not play. I'm an idiot. If I lose now, okay, I just barely won. Let's look for that book that a mysterious stranger left for me. The Merry Adventures of Muriel, the Lovely Harlot, Illustrated Edition. Wesołe przygody Muriel, pięknej łotrzycy, uciesznymi rycinami opatrzone. On one occasion, Muriel went on a journey to see her auntie in Maribor, accompanied by a nursemaid. Their path took them to a forest, and in the forest lived a rambunctious troop of bandits. This infamous group was led by Flynn Sounds, and all the king's men had been unable to bring them to justice. Alas, such was Muriel's great misfortune that these bandits chose to attack her carriage. Muriel's nursemaid was old, blind, and deaf. She did not wake when the tree fell in front of the carriage with a loud thud, nor when the bandits fought a fierce battle against the guardsmen. When Flynn ripped open the carriage door with his muscular arms and stepped inside, Muriel had to deal with the danger herself. Make our guest comfortable, young lady," the old nursemaid muttered in her sleep. Muriel obediently carried out her instructions. I somehow doubt it was this book the mysterious stranger left me. Czy raki jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Everyone's seen a boil, usually more than they would care to. These deformities don't just mar your beauty, they can be signs of disease, or even disease's cause and epicenter. If your lungs wheeze and your heart flutters, or if you're just sick of pustules, you can carve them off and be free of this ill for good. When you go to carve off a boil, use a sharp knife which you had a dog lick thoroughly beforehand, for a dog's tongue works wonders in healing wounds. You've got to be brave as you go about it, slicing as confidently as steadily as if carving a hunk of cheese. Then quickly cauterize the resultant wound, using a red-hot poker. Don't pay any mind to screams or tears. Pus, bile, and other humors need to be gathered in a basin, then dumped in a pit and the pit covered, else the illness might return. I somehow press X to doubt the validity of that medical advice. Moribunda, ostatnia podobizna wampira. Thereupon Isabella took Edward's glistening visage in her hand and embraced his icy lips, which were twisted in a cynical grin. "Forgive me, my love," she whispered, stifling the sobs heaving her bosom, "but my heart doth long with fiercer passion for yon werewolf, whom thou hated with thy vampiric thoughtless." "This for the best," spoke Edward, shifting his pale face towards the equally pale moon. "With me thy life was ever endangered. With yon werewolf thou shalt know peace and happiness." Edward turned round and took a step towards the exit, but Isabella grabbed his wrist and bade he stop. The touch of her hand was so tender, his heart newly began to beat anew after centuries of deathly stillness. "There is more," she spoke, averting his penetrating gaze. "I am with child." Now this is an obvious reference to the Twilight books. Pyromancja albo szlachetna sztuka wróżenia z sera. What splendid diversity reigns in the kingdom of cheese. The ripened curd can be white or blue, hard or soft, fresh or aged, from the milk of cows, sheep or goats, rind pickled or untouched. The list could go till the end of time.
and each of them, every last slice, every morsel and crumb, not only brings with it the unmatched rush of sensory experience, but in the right hands can be made to reveal the universe's most closely guarded secrets. For cheese, like the innards of sacrificed animals, the flight of a swallow or vivid dreams, can be used for divination. The depth and size of a cheese holes reveal when rains will fall for the coming year, while the color of the mold veils tells who shall love whom, and the scent of a heart-great Hadano predicts which army will vanquish its foes and which shall perish. The best divination, however, is done using the ancient method of fondue. One must simply melt two different kinds of cheese, preferably Emmental and Gruyere, in white wine, or in a pinch a dry apple cider. Then one must use a long stick to immerse a morsel of bread in the resultant thick, soupy mixture, all the while keeping in mind the question, what shall my child be like when he or she grows? Then bring the cheese-covered morsel of bread up to a candle so that it casts a shadow on the wall. The shape will provide a sure and easily understood answer to your query. Well, cheese divination is definitely something I haven't heard about, but my manifesto, The Life of Jacob de Aldersberg. Mój manifest. To pewnie tak. W środku jest jakiś list. A letter from A. Witcher. In the ocean of possibility, some events are more likely and some less. It is not easy to fish out the first, not even when one's intellect sketches through time and space. I left this letter for you in hope that despite all odds, you will come across it one day, for I must warn you. Mankind is threatened. The prophesied destruction by the White Frost is not just some babbling of some mad she-elf. Perhaps I will have the opportunity to convince you of this in person. If not, I must rely on this letter, which you will have read many years from now, at a time when you know more than you did when you first met. Know that nothing will save the world, except preparing its entire population for that catastrophe. The old tales say a child of the elder blood can stave off the danger, but I tried and failed. Ever since I have been haunted by a hideous vision, a crowned wraith, the spectre of my failure. I was the chosen one, and the chosen one failed. You and your brotherhood are our only hope. When the time of the wolf's blizzard comes, men shall perish and only the Ibermen shall survive. Your duty is to give the world Ibermen. Whatever you think of me, do not fail as I have failed. A. Now, this is as close as you get to direct confirmation that Jacob de Aldersberg from The Witcher 1 was Alvin, because he signs the letter with his original name, rather than his name as the Grand Master of the Order. The reasons for choosing Jacob de Aldersberg as Grand Master remain a mystery. The Order of the White Rose had gone through a crisis in those times and was on the verge of collapse, so one might guess that the Brethren wished to have someone decisive as their leader, someone with a clear vision. The Aldersberg was precisely such a man. One of his first decisions was to change the Brotherhood's name to the Order of the Flaming Rose. The most puzzling aspect, however, is that the Order and the King himself decided to trust a man who, for all intents and purposes, had appeared out of nowhere. They say he was a wanderer, an itinerant priest who moved crowds with his speeches declaiming non-humans. They say he worked miracles and showed his flock visions of a world destroyed by the White Frost. He was undoubtedly a man of great charisma, one instilled with unshakable principles, which he in turn instilled in others. Was he truly a source? Was he indeed gifted with raw magic talent? That we will never know for certain. Bywaj. Co za plugawiec. No już. Rozumiem. Zapraszam. Co tam masz? Bywaj. Okay,
there's an inn. Was I in this one? Gdzie? Nie trzeba ci czego, mistrzu? I don't remember. Wieczny ogień wskaże ci drogę. I don't think so. Pijmy, bo się ściemnia. Zimorodek. Skąd nazwa? Inspirowana poezją mistrza Jaskra. Znasz o zimorodku, co wpadł do wychodku? Tak. O księżniczce Wandzie, która utopiła się w rzece Duppie, też słyszałem. No, w każdym razie zimorodek zawsze jest otwarty dla miłośników poezji. Występują u nas prawdziwe sławy. Co dzisiaj serwujecie? Szukam partnera do gry w gwinta. No to dobrze trafiłeś. Jeśli masz ochotę zagrać, to mogę postawić unikat z mojej kolekcji. Jasne. Grajmy. Well, so much for that. Can I beat that? I think so, because that's already 31. Wygrałeś, karta jest twoja. What did I win? Tibor Egebrecht. Card from Novigrad. Na akordach to ty się raczej... Powiadają, że niedługo ma być zorganizowany wielki turniej. Władze miasta zrobią wszystko, żeby odwrócić uwagę ludzi od problemów. A ja się zapiszę. Podobno stawki będą takie, że można wygrać fortunę. Ja wiem jedno. Tam, gdzie można łatwo zdobyć fortunę, jeszcze łatwiej można ją stracić. No proszę, witaj. Jakbym chciał cię upić, to nie pilibyśmy Côte de Blessir. Dlaczego? Za drogo. Nie, przepraszam, co?
głowie. Kostucha po mnie przyszła. Jak nie znasz, to na pewno poznasz. Tak? Hrabia Kurt Dysart? W sprawie ogłoszenia? Chcieliście wynająć Wiedźmina, tak? Tak, ale nie byle łachudrę. Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze szkoły kota. A ty z której jesteś? Ze szkoły Wilka. A tak, dobra szkoła. Znałem jednego Wiedźmina stamtąd. Barnaba? Nie, jakoś na B. Zresztą nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Niedawno nabyłem posiadłość na wschód od Nowigradu. Za bezcen, bo sprzedawca bardzo się śpieszył. A teraz się dowiaduję, że budynek ponoć jest nawiedzony. To by tłumaczyło ten pośpiech. Ja tam w duchy nie wierzę, ale moi ludzie mówią, że w nocy budynek się trzęsie, aż dym leci i nawet ziemia się rusza. Dałoby się coś z tym zrobić? Najpierw ustalmy wysokość nagrody. Słucham? Jeszcze nie wykonałeś zadania i już upominasz się o pieniądze? Wolę się upewnić, czy w ogóle opłaca mi się tym zajmować. Przyjeżdża taki do Nowigradu i od razu przewraca mu się w głowie. No więc ile według ciebie będzie mnie to kosztować? Nie, jednak za dużo. Ale już blisko tego, co uznałbym za rozsądną cenę. Zgoda. Mogę to sprawdzić. Jak tam trafić? To bardzo proste. Do posiadłości przylega sad, a dom łatwo poznać. Ściany są popękane. Tu masz klucz. Życzę powodzenia. Będę go. Jak nie znasz, to na pewno poznasz. Wiesz, czym pachnie Novigrad? Odejdź ode mnie. Spalonym miastem. Jak tam idą interesy? And the Horse Whistler. Breaking a horse psyche is a simple matter of instilling your will as the rider into your mount, acquiring its trust and training its obedience. Horses are intelligent, noble beasts, so they should be treated with tenderness and a decisive firm energy. Meyer, the unquestioned authority in the area, emphasizes that when training one's mount, a rider must eternally be on the lookout for errors in the training itself. Every time the taming process ends in failure, the rider must look for the blocking error first in all of his own actions, secondly in the horse anatomy, and only as a last resort by concluding the horse has a naturally difficult temperament. Adhering to this principle protects one from undue punishments, which destroy the possibility of reaching an understanding between rider and mount and make it impossible to gain the animal's trust. I read that.
Zaciąłeś się przy goleniu? Widziałeś nowego? Nie, może być jest. Druga szans. Dziewczyny, przyjechał. Spływa do kanałów, tak najgorsze ścierwo. O, tu nawet lezie Wiedźmin. Patrzajcie, gęba jak u trupa, ślipia jak u zwierza. Tak można ludzi skundlić magią. Prowadzą do Mahakama. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie, jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź. Ilu ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Bruksą? Leszem? To nie ma nic. Zadałem ci pytanie. Ilu? Niech to wam da do myślenia. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. Okej, boso, ten chodzi goło i boso. A jakby tak Wiedźmina na egzekutora długów wydają? Trudno ci będzie tutaj o robotę, Wiedźminie. Oj. Najlepszy skład towarów w Nowigradzie. Proszę Actually, się nie pcha. we already I bardzo dobrze. traded, right? Bywaj. We did. I remember that. Nie znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Co za ludzie! Nic nowego. Chodź, Zed. I'm getting beat up. Co mu dwomiecze? Gubi je czy co? Nie pchaj się! Someone just murdered a guard. Do it yourself. How many times have you cursed a tailor for sewing a shirt more crooked than an infamous house in Novigrad? How many times have you argued with a smith who proved unable to forge a simple horseshoe in a month? How many times will you steal food from your children's mouth because some armorer demands a Kaviri fortune for a Hoham helmet? Enough. Basta, I say, and so should you. Empowered by the tome you hold in your hands and a few simple tools, you shall be able to perform basic repairs all by yourself, or perhaps even create something from scratch. So show those extortioners from the crafting guilds, who shall make the fool out of whom, roll up your sleeves and get to work. I read that actually. Niech wiecznie ogień będzie z tobą. Nie chce mi się nawet strzępić języka. Pewnie, żeś nie jest. Zaraza. Witam, co dla wielmożnego pana? Może ci rzemki? Z różnych par wprawdzie, ale ten sam rozmiar. No dobra, pokaż co tam masz.
Czego ja nie mam? U mnie każdy coś dla siebie znajdzie. I tanio. Okay, so random crap. Jeżeli będziemy mogli zagrać też w karty, to niczego mi już nie zabraknie. O! Witaj. Co chcesz dać w zastaw i ile ci trzeba? A skąd wiesz, że w ogóle potrzebuję pożyczki? Każdy potrzebuje. A ty już na pewno nie wyglądasz mi na takiego, co groszem śmierdzi. Na razie nie narzekam. To może obejrzysz fanty na sprzedaż? Od dawna pracujesz jako lichwiarz? Na pewno, od takiego chłopaczka. Pomagałeś ojcu, tak? I przejąłeś po nim interes. Nie, ojciec przyniósł mnie tu pod zastaw i nigdy nie odebrał. Wow. I thought that was a joke. I was waiting for the punchline, but... Pokaż, co masz na zbyciu. Change your life. A handbook. A może nie pogardzisz partyjką Gwinta?
Ah, damn it. By this one being higher, it's going to... I thought I could destroy all of those cards with just one Scourge. But it's clear that I can't. Oh, crap. I wasn't looking. That was pretty stupid. And so I, Jacob the Rebel, once known as a libertine and a brawler extraordinaire from Zaire, with its myriad of taverns to the wilds of Sericania, used what strength I had left to pull my craft ashore. The raft I had strapped together out of an old boot, a bit of strap, and a burst barrel had taken on so much water that two more ells and I would have sunk to the bottom. Instead, I stood on dry land, and that was all that mattered. With not a living soul in sight and my stomach growling something mighty, I began to explore. The isle was bereft of game, but offered fruit in great abundance. I ate so heartily that the juice nearly poured out of my ears, and then I began to gather wood with which to build shelter for the night and fuel the fire that would warm me. It was then that I came upon this strange plant that would change all my life until the end of days. Ignorant of its value at the time, I frivolously used it for kindling, yet as soon as it began to smolder, its sweet scent filled my nostrils, and I felt light and coastal breeze whisked all my troubles away. I devoted my subsequent years of life to researching this miraculous weed and its properties. As a result, I was able to develop a method that is likely to transform the life of any who puts it into practice. Here is how to begin. I'm not quite sure what use is that to me, but maybe I'll learn eventually. Mój dziadek jest Trochę się go boję. To prawda, że elfy robią z dzieci zupę? A we Wyzimie też podali? Tak. Końskie trupy żrą? Balwierza szukacie? No, toście dobrze trafili, zapraszam. Opierdolę wasz mój za pół ceny. Ostrzegłbyś mnie? To jest, jeśli ręce ci się nie trzęsą. It's the Elven Rebel card. Nie o to mi chodziło. Jak to nie o to? Ostrzyżony wasz mość? No, ostrzyżony przecież. A równiusieńko jak spod linijki, że tak powiem. Ale chciałem inną fryzurę. A ja chciałem zostać starostą Mahakamu. A proszę, zamiast tego strzyga jakiś oberwańców. Kolego, mówi się trudno.
i bierz, co życie daje. I guess I'll go with this for some time. Just for variety. Nie chce mi się nawet strzępić języka. Warchoł! No tak, jeszcze mutanta nam brakowało. Artysta? Połykacz mieczy? Nie, wiedźmin. A, to nie słyszałam. Co kucharz przygotował na dzisiaj? Mam ochotę na małą rozrywkę, najlepiej na partyjkę gwinta. Why would you do that? The AI seems brain dead. Like, to be honest, this is a kind of game in which it should be really easy to design a perfect AI, because essentially this is based purely on mathematics, and sometimes it's behaving as if it's like insane. It does things that are directly contradictory to its own goals. Patrzcie, patrzcie! Au, idziemy zabijać potwory! A we Wiedźminie też z głodu zdychają? Teraz na ulicę. Ładny, brzydki. Co ty wyczyniasz? Dzielę się. Okay, Kingfisher, I was here. Ty co, śpiąca królewna?
It was here as well. This is the plaza where they burned the mages, or at least the supposed mages. Biały wilk. Od teraz każdy twój ruch jest obserwowany. O! Yeah, I don't really want to get in here yet. How does it look? Nie kręcić się tu. Dość mam tego wszystkiego. Na rany lebiody. Wiedźmin. Nie trzeba ci czego, mistrzu? Ja to zostałam stworzona do miłości. Dokąd pędzisz? Biały wilk, witaj w pasiflorze. O, widzę, że mnie nie poznajesz. Witaj. Nie szkodzi, kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. To było... Dawno temu przyszliście wtedy z Jaskrem i 2 niziołkami. Ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. Czyli od tego czasu skład się nie zmienił. Ależ zmienił się. W tym interesie zawsze jest ruch. Gruba Berta wyszła za kupca. Ella ma własny zamtus, a wisienkę znajdziesz w świątyni. Tylko ja tu zostałam. To co? Zawołać dziewczynki? Tylko pamiętaj, że to kulturalny przybytek. Tu nikt się nie pcha od razu z łapami. Nasze dziewczęta są obyte i można z nimi rozmawiać na różne tematy. Którą z dziewczyn polecasz? Narcisa ci się spodoba. Nie jest może najpiękniejsza, ale bardzo pomysłowa. A jak mówiła moja świętej pamięci matka, nie w twarzy zabawa. Chciałbym coś kupić. Bywaj. Actually, I am going to switch my horse, my saddle, because I'm always forgetting to do them. Any quests I can get in here? Na przyjęciu zasłyszałam, że ten bandyta to był niegdyś rydańskim hrabią. Tak, tak, oczywiście, jasne. Ja mam w to uwierzyć?
Masz uśmiech jak pęknięta blizna. Czarni, redania, krewkarz, wiele płacili. Czarni, redania, wiele płacili i nie bili. Mój chłop też mnie przywiesił. Kłaniam się Tak szula Patrona naszego miasta. Tylko niezłomna wiara w moc może nam przynieść zwycięstwo. Pamiętajcie, ludzie, jeden niewierny potrafi uczynić więcej zła niż tysiące wiernych. Potrzebuję... Podejdź bliżej. Oglądanie nic nie kosztuje. A jest co podziwiać. Masz przed sobą kolekcję słynnego maga Eramasa. Taka okazja trafia się raz na całe życie. Jak zdobyłeś ten zbiór? Nie słyszałem jeszcze o czarodzieju, który chętnie rozstałby się ze swoimi rzeczami. Eramasa nikt o zdanie nie pytał. Spalili go 2 tygodnie temu. Dziwne, że te artefakty nie spłonęły razem z nim. Łowcy czarownic tak po prostu pozwolili ci na odsprzedaż? A dlaczego mieliby nie pozwolić? To przecież zupełnie zwyczajne przedmioty o wartości czysto kolekcjonerskiej. Czyż nie? No dobrze, jak rozumiem, to nie są tak do końca zwykłe przedmioty. Plotka głosi, że niektóre z nich są zaczarowanymi kluczami. A wspomina może, gdzie znajduje się zamek, do którego owe klucze pasują? Niestety nie. Gdybym znał wszystkie szczegóły, sam bym się posłużył tą kolekcją. A gdzie mieszkał ten Eramas? Miał piękną rezydencję na wschód od Oxenfurtu. Jako że drogo sprzedał swoją skórę, dom jest zdewastowany. Pokaż mi swoje towary. I will buy those. Actually. Curious cases of virtuous beggar. Porozmawiajmy na mniej kontrowersyjne tematy. Mam ochotę na partyjkę gwinta.
many spies can one man have? To be honest, I would probably lose this. Because I don't have that great of a roster of cards, and he has like a bajillion of them. If only I had a decoy. Yeah, I've lost. Because he has a bajillion cards, and I only have 3. So there's no way. Yeah, great. Play more spies. Statuetka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Nie wiem. Szkoda, że nie No i może pan, zanieść co masz na najdroższego? Zbliża się chyba jakaś szczególna rocznica. Sęk w tym, że już właśnie była wczoraj i zapomniałem. Witaj ponownie. To jak? Interesują cię pamiątki po magu Eramasie? Ciągle są na sprzedaż. Well, I'm pretty sure I Pokaż mi bought all of them. Porozmawiajmy na mniej konkretnie. Okay, I think this will be enough to... Okay, that was stupid.
Because now I again have the strongest cards, so if I tried to scourge him, I would actually hit myself. But I can just pass on this and then do this. Prawda jest już. Elfia krew, co? Czyli nawet tu, w wolnym mieście Novigrad, cały garnizon będzie stacjonować. Znośmy modły do potęgi wiecznego. Nie podziel się z tym żelastwem na plecach? Pisałbyś dla niej jakiś sonet, co? Sonet? Trudny gatunek. To będzie kosztować parę koni. A może za darmo to zrobisz? Doświadczenie zdobędziesz i do karty cechowej sobie wpiszesz. Za darmo to mam kupić. Centusie, dusi grosze i wszystkie sknery? Odpierdolcie się do cholery. Niebywałe. Dobrze mówią, że każdy bard to leń i obibo. Właśnie są zgrabni. Przestań! Raczej tak. Co by tu na obiad powiedzieć? Dość mam tego wszystkiego. Na przyjęciu zasłyszałam, że ten bandyta to Weights był and niegdyś measures. rydańskim hrabią. In light of the continual quarrels distracting our market's stallholders from their primary businesses, the primary business of doing business, let me remind you that the officially endorsed weights and measures used in Novigrad are as follows. It is requested that all sellers and buyers use this system of measurements. Complaints concerning transactions made in other measurements will be summarily dismissed. Warning for new arrivals. Newcomers are hereby informed that in Novigrad one worships the eternal fire and only the eternal fire. The practice of any other religion will be treated as an act of heresy and punished to the fullest extent of the law, that is, by public incineration. Particularly forbidden is wearing of the symbols of other deities, the conducting of rituals in their honor, or preaching of other faiths. Announcement concerning items of magical nature, which I've read. I've read this about emptying chamber pots. I've read this. Bulk Pro's delivery. Tuesday next, a delivery of the latest GWENT Pros will be made to the warehouse near Hierarch Square. Only bulk buyers welcome. I'll check if the barber plays GWENT. Witam szanownego pana. Nożyczki i brzytwy świeżo naostrzone. Dałbyś radę mnie ostrzyc? And I'll check if the other one really did swindle me. Like, is this the Elven Rebel Cat, or did he choose one at random? Okay, I really don't like this compared to the previous one. So, to be honest, that guy possibly had it more right than I even anticipated. No, I don't like this either.
Bywaj. Witam. Dał. Ooh. This one, the one I was. No, it wasn't. Okay, I don't like that. Dałbyś. I thought there were two ponytail guns. Bywaj. Yeah, I'll go with this for a while. Uważajcie na siebie. Słuchaj, to nie wszystko. Podobno to wcale nie jego córa. Ciekaw jestem, co moja żona na to powie. Twoja sława się wyprzedza. Wieści, że braków czy prostytutki rozpływa. Jak nic, to kolejny pomysł Mingego na oczyszczenie miasta. Tak, oczywiście, jasne. Ja mam w to uwierzyć. Wiedźmin! Uważaj! Tylko u mnie kaftany wedle najnowszej mody. Wyglądają jak nilfgaardzkie. Moda przyszła z południa. Już niedługo wszystko będzie wyglądało jak nilfgaardzkie. Wiesz dlaczego? Bo to będzie nilfgaardzkie miasto. Ach! Wiesz, czym pachnie Novigrad? Spalonym mięsem. Z czym przychodzisz? Mój sąsiad nazywa się Rudyard Neke. Pracuje w banku Vivaldiego. Bogaty jest. I o tym chciałeś opowiedzieć? Słudze Wiecznego Ognia? Widziałem u niego podejrzane osoby. Zbierają się raz w tygodniu. Z domu dochodzą dziwne odgłosy. Widać błyski. No, dobrze, że o tym mówisz. Myślę, że sprawę powinna zbadać Straż Świątynna. Novigrad trzeba oczyścić ze wszelkich magicznych praktyk. Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. Matko, to... There's an alchemist. Supposedly. Elfia krew, co? Gdzie ja teraz znajdę świeżą baranią wątróbkę? Chyba się czymś Pewnego dnia matka znalazła u Naprawdę chcesz Bokusego syna w Unii umierające posyłać? niemowlę. Cholera, Wpadła w rozpacz i chciała szukać medyka. Szczęśliwie. Kto ci takich rzeczy naopowiadał? I'm not sure why he paused. Wtedy mężczyzna dziecko swoje i Czy chcesz, aby spoczęło na tobie błogosławieństwo wiecznego ognia? Odejdź, wyznawco, niech oświeci cię. Uważaj, żebym ja ci stalą w oczy nie zaświecił. I odsuń się, bo mnie mdli od tych waszych kadzideł. Trzeba było tak od razu. A odzew, a ciotkę diakona bolała głowa po rybiej polewce. Czego potrzebujesz? Uprzedzam, że maść na żylaki się skończyła. O czym ty gadasz? Te kadzidełka chyba naprawdę są szkodliwe. Jak to o czym? Przecież podałeś hasło, znaczy chciałeś zioła kupić. Widzę, że taki z ciebie kapłan wiecznego ognia jak ze mnie świątynna dziewica. Co to za przekręt? Jaki przekręt? Dlaczego od razu przekręt? Nie sprzedaję przecież nic szkodliwego. A że czasy niespokojne... To bezpieczniej wdziać habit.
Założę się, że za podszywanie się pod kapłanów grozi w tym mieście coś naprawdę paskudnego. Jestem prawdziwym kapłanem i prawdziwym alchemikiem. Niestety trudno jest pogodzić dwa różne powołania, zwłaszcza teraz. To jak, doniesiesz na mnie, czy się dogadamy? Chcesz mnie przekupić? Nie przepadam za kapłanami i musiałbyś mi raczej dopłacać, żebym wybrał się do nich na plotki. To chociaż dam ci rabat. No, zerknij na moje zbiory i zobacz, czy czegoś nie potrzebujesz. I oby nie była to maść na żylaki. Pokaż mi swoje towary. Actually, it's pretty weird that he mentioned. Well, it wasn't mentioned in the Polish original, but the English subtitles mentioned a Vestal Virgin, but obviously that makes no sense because there's no Vesta in this game. Vesta was a Roman goddess. Like a Vestal Virgin is a term that's directly linked with our reality. Like you cannot diverge it from it because it specifically refers to one of the gods worshipped in ancient Rome. Zagrajmy w karty, może być gwint. Gdyby nie piraci ze Skellige, już dawno płynęłabym z powrotem do Portu Venice. Kmiot z jakiejś zapadłej dziury. Raz na wyścigach fortuna mu dopisała i teraz wielki pan? Lepiej by wam było na drzewach. Jesteście tego pewni?
elfia krew, co? Mój mąż już 3. dzień nie wraca ze strażnicy. No nic nie mogę na to poradzić. Jak to nic? Przecież straż świątynna go zatrzymała. To zgłosiłam się prosić o pomoc do świątyni. Jeżeli go zatrzymali, to znaczy, że mieli powód. Jeżeli go nie wypuszczają, to znaczy, że mają powód. This seems to be like the main temple W wiecznym płomieniu nasze grzechy spłoną. of the eternal fire. No co? Ojej! Żeś narobił bigosów w tym całym Głodna się zrobiłam. Jakiś kłopot? Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Yeah, of course it's an Igni place of power. It checks out with the temple of the eternal fire. Lękam przed tobą wieczny ogień. Nawet z kozą można za przeproszeniem. Nic mnie Wywisiłam pranie? Czy nie wywisiłam? Gdyby nie piraci ze Skellige już dawno... Ejże, nie dotykaj mnie! Widziałeś tych Pewnego biedaków, dnia co matka zwalali? znalazła u boku swego Głodna się umierające zrobiłam. niemowlę. Wpadła w rozpacz i chciała szukać medyka. Szczęśliwie mąż jej wytłumaczył, że nie medyk dziecku pomoże. Wziął tedy mężczyzna dziecko swoje i przed zniczem wiecznego ognia ułożył. I ozdrowiało dziecko następnego dnia i żyje do dziś, ciesząc oczy rodziców swoich. Znowu się zgubił. Nie tykaj mnie! Wieczny ogień stop. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie Pontaru. Okay, this is where Triss lives, so I'll visit her next time and continue with the main quest. But for now, this episode has been long enough, so I'm going to save and end it here. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye.